Cześć, tu Wiesława. Drodzy widzowie, witam Was serdecznie z Apulii. Dzisiaj jedziemy do Polignano a Mare, słynącego ze swojego położenia na wysokim klifie, miasteczka urokliwych uliczek, tarasów, z których rozpościera się bajeczny widok i plaży najczęściej fotografowanej na apulijskim wybrzeżu. Let's go. Z Monopoli, w którym stacjonujemy, do Polignano dojedziemy pociągiem zaledwie w 5 minut, z Bari w około 30, a z Brindisi podróż trwa ponad godzinę. Jesteśmy przy dworcu w Polignano a Mare. Spójrzmy na tablicę z planem miasta. Do centrum mamy jakieś 10 minut drogi, ale idziemy wśród moich ulubionych sosen i innych pięknych roślin. Przed nami Piazza Aldomoro, solidnie rozgrzany już niczym patelnia, dlatego szacuneczek za pozostawienie kilku naprawdę starych oliwnych drzew, pod którymi można posiedzieć na kamiennych ławach. W kawiarni przy placu wypiliśmy naprawdę małe espresso, lekkie schłodzenie pod bieżącą wodą i ruszamy do Centro Storico. A wejdziemy tam zabytkową bramą Arco Marchesale, zwaną również Porta Grande. Na sklepieniu kolebkowym w łuku Marchesale znajduje się obraz przedstawiający ukrzyżowanie Chrystusa z końca XVI wieku nieznanego autora. W 1530 miejskie mury, a wraz z nimi brama przeszły przebudowę i w tej formie przetrwała do dzisiejszych czasów. Po przejściu kilku kroków trafiamy na główny plac miasta, Piazza Vittorio Emanuele II. Od razu wzrok przyciąga budynek z charakterystycznym zegarem na fasadzie. Jest to Palazzo del Orologio, który był niegdyś siedzibą uniwersytetu. Nad zegarem znajduje się fronton, a w nim w niszy widnieje posąg San Vito i dzwonnica. W prawej części placu mieści się główna świątynia Polignano a Mare, Chiesa Madre di Santa Maria Assunta oraz przylegająca doń 23-metrowa dzwonnica. Kościół zbudowano na miejscu starożytnej świątyni i łączy on płynnie elementy architektury gotyckiej i barokowej. We wnętrzu zobaczymy piękny ołtarz, bogato zdobiony sufit, oraz XVIII-wieczne neapolitańskie organy. Moi drodzy, jeśli chodzi o najważniejsze zabytki Polignano a Mare, to byłoby na tyle. Zatem, co stanowi o tym, że miasteczko określane jest mianem perełki Adriatyku? Niewątpliwie jednym z tych czynników są przepiękne, wąskie uliczki, starówki z kamiennymi lub pomalowanymi na biało domkami, wielkie donice z kwiatami oraz pomysłowe ozdoby fasad stanowią o wyjątkowości tego miejsca. Dochodzimy do Piazza Benedetto. W miejscu, gdzie dawniej stał klasztor San Benedetto, który uległ zawaleniu, powstało miejsce pokazów i koncertów, a dzięki schodom publiczność może na siedząco w nich uczestniczyć.
Atutem Polignano jest jego położenie na 23-metrowym klifie, a fasady domów są jego przedłużeniem. W mieście znajduje się 5-gwiazdkowy hotel i restauracja Grotta Palazzese. Z tarasu widokowego Mirador Blu, na którym się znajdujemy, możemy zobaczyć restauracyjne stoliki rozstawione w grocie nad morzem, a jednocześnie pod miastem. U podnóży miasta jest około 40 jaskiń, z których część można zobaczyć od strony morza, wykupując wycieczkę motorówką. Szczytem klifu przez kilka kilometrów ciągnie się droga widokowa. Mimo iż znak kojarzący się z metrem może trochę mylić. Nie ma tutaj metra. Tutaj chodzi się pieszo, zachwycając się bajecznymi widokami na turkusowe wody i fale Adriatyku rozbijające się o klif. Sam San Vito w czerwonej pelerynie niczym Superman obserwuje przechodzących turystów. Mimo że jest upał jak diaski, a na placu, na którym jesteśmy, można usmażyć omlet, wieje zbawienny wiatr od morza, a i studnie z wodą można znaleźć i się odświeżyć przed powrotem na stare miasto. Pospacerujmy urokliwymi uliczkami Centro Storico. Trzeba przyznać, że główny plac oraz tarasy widokowe bywają zatłoczone, ale w odleglejszych uliczkach jest cicho i spokojnie.
Na niektórych ścianach i schodkach zobaczyć możemy fragmenty poezji pisanej przez miejscowego artystę. Jest już grubo po 13, a więc to już ostatni dzwonek, by poszukać dobrego miejsca na obiad. Wybraliśmy Pescarię, lokal z daniami street foodowymi, który jest otwarty bez przerwy do północy, z bardzo fajnym wystrojem. Dania zamawia się przy ladzie, dostajesz numerek i czekasz na swoją kolej. Najpopularniejszym jest panino z tuńczykiem lub ośmiornicą, ale wszystko wygląda smakowicie. Zgadnijcie, co my wybraliśmy? No jasne, że frito misto i zimne piwko Peroni dla ochłody. A na deser polecam lody i kafe speciale w tym lokalu z różowym szyldem przy Piazza Garibaldi. Czas ruszać w dalszą drogę. Mijając pomnik bohaterów, dochodzimy do mostu Ponte Lama Monachile, z którego rozpościera się widok na najczęściej fotografowaną plażę w Apulii, wykrojoną między dwoma klifami. Po drugiej stronie mostu widzimy drugi, mniejszy, Ponte Romano oraz schody, którymi zejdziemy do kamienistej plaży. W sezonie jest tutaj naprawdę dużo ludzi, ale dla każdego znajdzie się miejsce i jest bardzo sympatycznie. Czas zrobić miejsce innym turystom pragnącym również skorzystać z tej urokliwej plaży. Dlatego znów wdrapujemy się na most, jeszcze jedno spojrzenie w dół i przenosimy się do drugiej części Polignano a Mare. Dochodzimy do Piazza Domenico Modugno, który właśnie tutaj w Polignano a Mare przyszedł na świat w 1928 roku, wykonawcę najbardziej znanej włoskiej piosenki Nel blu dipinto di blu. Nie kojarzycie tytułu? A słowa volare, no. Teraz już wiecie, o jaki utwór chodzi? Jest i on, Domenico Modugno, na tle niebieskiego nieba. Za plecami Domenico
Schodami zejdziemy na skałę Pietra Piata, na której można plażować, jednocześnie mieć przed sobą przepiękny widok na plażę Lama Monachile, miasto i klify, z których młodzi ludzie skaczą do morza. Co roku latem odbywa się konkurs skoków. Z tej platformy umieszczonej na 27 metrach uczestnicy skaczą do wody z prędkością 85 km na godzinę. A taki widok roztacza się z Lungomare Domenico Modugno. Jeszcze raz wracamy na Stare Miasto, bo warto poszukać kolejnych tarasów widokowych. Oto Belvedere Sulama Monachile. Z góry możemy zachwycać się widokiem na plażę Pietra Piata. Miniemy kilka uliczek i dotrzemy do byłego kościółka Santo Stefano, który obecnie pełni rolę galerii sztuki. A tuż za kościółkiem znajduje się taras Santo Stefano z takimi widokami. I love you! Jeszcze chwilę pospacerujmy, bo naprawdę jest tutaj bajkowo i na pewno miasteczko zasługuje na miano perełki Apulii. Szkoda, że nie można przekazać zapachu, jaki unosi się w tej uliczce, gdyż panie obierają miętem do wielkich pojemników. I jeszcze jedno aromatyczne miejsce, w którym zamyka się wszystkie aromaty Apulii do małych buteleczek.
Pierwszy raz w Polignano a Mare byliśmy w zimie i zapewniam Was, że w świątecznym anturażu miasteczko wyglądało po prostu bajkowo, zwłaszcza po zmroku, gdy rozświetlały się dekoracje. Więc jeśli rozważacie przyjazd tutaj poza sezonem, to na pewno warto. Pan wznoszący toast zachęcił nas do wypicia aperitivo w Polignano a Mare, ale na kolację wrócimy już do Monopoli. Jak zawsze i niezmiennie dziękuję Wam z całego serca za oglądanie i już dziś zapraszam na kolejny odcinek. Tym razem pojedziemy do stolicy regionu Apulia, do Bari.